na początek dobre wieści. Udało nam się tutaj zlikwidować tą górkę. Udało w tym sensie, że nie przerwaliśmy tutaj kabla elektrycznego, który zasila naszą pompę, to już dobrze wiecie. Jak również udało nam się nie trafić na rurę kanalizacyjną, która idzie właśnie od tutaj tej skrzynki po skosie i tutaj mamy rewizję. Więc to można powiedzieć zaliczyć do sukcesów. W tym momencie no, ziemia jest tutaj już większość wybrana, jeszcze trochę trzeba wyrównać, później pójdą krawężniki, ale to nie chcę teraz zaperzać i mówić, kiedy to zrobimy. Ziemią, którą tam z urobek wywieźliśmy, tutaj daliśmy, żeby troszeczkę podnieść grunt, bo był bardzo nierówno i tutaj troszeczkę tak rozplantowaliśmy. Może to przejedziemy glebogryzarką, ale nie teraz, bo jest po prostu wszystko poklejone i mokre. No tak, generalnie nie wiem co pokazujemy. Wygląda to jak wybuch bomby atomowej. Wybuch bomby na mini skalę. Tak, wybuch bomby atomowej. No to trzeba to wkopać, trzeba krawężnik, trzeba żwirem wysypać, trzeba tam, no trzeba dużo. Tak, trzeba dużo. Najlepsze. A my na razie cały czas kopiemy, bo chciałem zmienić po prostu skarpówkę na zwyczajną 30 łyżkę, którą będziemy kopać 100 ponad metrów drenażu. Tam właśnie od góry, no i chciałem wykorzystać tą łyżkę jakby do robót, które bo to ciężko się nie zmienia, ale łyżka jest ciężka, więc ja to robię, wszystko jakby wykorzystuję, najwięcej no, koparki ile można, bo jak już wrzucimy go na mulchera w przeciągu sezonu, no to naprawdę nie będzie mi się chciało jej zakładać, chyba że będzie coś naprawdę i jeszcze raz naprawdę ważnego do zrobienia. Dodatkowo jastrząb upolował nam już 3. kurę. Ale to nie był jastrząb. Albo no, jesteśmy wściekli. Dzisiaj co pół godziny z ręką na sercu chodzimy tam i przeprosiliśmy go 3 razy. 3 razy siedział w krzakach tam dalej u sąsiada na drzewie, znaczy krzakach, no na drzewie i 3 razy go przepłoszyliśmy, już nie wraca. Także mamy szwedzki stół ogłaszam za otwarty. Zapraszamy Jastrzębie. Tak, dokładnie. Dobra, ja jadę tam. Poczekaj, jeszcze nie odpalaj. A za chwilę pokażemy Wam, jak działaliśmy kilka dni wcześniej, bo robimy drenaż wstępny już na wjeździe. No tak, na wejściu do Drogi Szczęścia, na wszystkie pola, które są rozgraniczone do owieczek i no zresztą zobaczycie zaraz. Tragicznie to wygląda, a w ogóle jakie my przejścia mieliśmy. Dobrze, tylko wiesz, żebyś nie wpadł, co nie? Dobra, to ja idę po nóż i po membranę. No dobra. Weźmiesz z tamtej strony, otworzysz? No widzicie, przywieźliśmy jedną przyczepę, ale to tutaj wejdą w ten dół, o Jezus, nie wiem, chyba z 3 albo 4, bo Marcin tak solidnie to wykopał, żebyśmy się już później nie musieli znowuż z tym paćkać, więc no to tak wyjdzie tych przyczep trochę. Nie wiem czy to Tak? tak dużo tego, co?
Proszę, trochę mało, co? Znaczy właśnie dużo, znaczy jako na pierwszy... Co ty, kochanie, to zobacz. A nie, masz rację, nawet do końca tam nie doszło. Dobra, teraz już ciemno jest, to na dzisiaj koniec roboty, Fajrant. Może wyjaśnij widzom, co teraz będziesz robić? Dalszy ciąg tego drenu, bo tutaj zasypaliśmy go sobie po prostu wygrzebując dziurę, więc muszę go poprowadzić dalej i tutaj jak już będzie gotowa dziura, rozsypiemy ten żwir, który jest bardziej równomiernie i będziemy kłaść tamtą rurę drenażową gdzieś no, od miejsca, w którym skończę kopać tu i ta rura będzie szła przy tamtym słupku, co Klaudia zaraz pokaże, do samego końca. Dobra, to ja już pokazuję. To tak jak Marcin wspominał, teraz tutaj będzie wykop robiony. Tutaj tamta rura właśnie drenażowa tam pójdzie, jak również ona będzie szła przez całą drogę wzdłuż ogrodzenia. Wzdłuż ogrodzenia, obok lewej strony, ponieważ tamte tereny to wszystko jest zalane. Ja podejdę tam i wam pokażę, jak mokro mamy po prostu, ta cała woda tam stoi, z góry leci. Tam koło lasu, tam właśnie jest nachył terenu z sąsiadującego pola i po prostu grawitacja robi to, że wszystko do nas spływa. Właśnie taka robota. No tak, ale już widzisz, woda już trochę się tutaj przechodzi. Tutaj ten cały rów pociągniemy prawie do bramy i po prawej będziemy musieli przejść jakoś później przez naszą drogę, ponieważ mamy rów melioracyjny i tam jest odpływ i w tamtą stronę się kierujemy. Pamiętajcie, że jak robicie drenaże, żeby mieć na uwadze sąsiadów, żeby po prostu nie zrobić im dodatkowego kłopotu, a wy żebyście to zrobili z głową. Tak, nie można, to jest... intencjonalnie. Tak, nie można intencjonalnie po prostu zrobić drenażu czy odpływu ze swoich pól na pole sąsiada. No, ja nie mówię, że to jest w naszym wypadku, nie. Nie jest, ja to właśnie tłumaczę, że to po prostu no takie jest ułożenie terenu i tak to no musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jest to dość kosztowna sprawa, ponieważ my już tutaj w to miejsce właśnie, gdzie Marcin, no tu teraz jest akurat w tym momencie staw, no małe bajorko, wsadziliśmy 2 wywrotki i każda wywrotka miała 2 tony i to kosztowało nas jak na razie 80 zł. 4 tony. Tutaj 4. A tak, zgadza się, przepraszam, Marcin mówi, to są 4 tony. Później pójdzie na to rura i myślę, że oprócz tego, ile jeszcze? Myślę, że jeszcze dodatkowe 4. lub 2 przyczepy, czyli 8 ton, czyli 320 zł. Ten kawałek sam. Ten jeden mały kawałek. Tutaj to kosztuje nas, będzie kosztowało nas minimum 320 zł, Oczywiście jak nie więcej. Trenarskich i tak dalej, które też tu będą No wsadzane. tak, rury nie liczymy w tym momencie, bo już mieliśmy zakupioną ją wcześniej, natomiast dokupiliśmy w tym momencie dodatkowe rury, każda 50 metrów i to jest setka i kosztuje to 230 zł, taka 50. My kupiliśmy tutaj 2 50, może nam starczy, żeby dojść tam do samego końca. I pieniądze, można powiedzieć, no wyrzucone w błoto, no w ziemię. Dla osób szukających działek to też taka mała podpowiedź. Jedźcie w takim okresie właśnie chłodnym, mokrym, jeżeli Wam czas na to pozwala i sprawdźcie, czy te działki nie są na przykład zalewowe, czy nie są podmokłe.
No my wiemy też, jeździliśmy niejednokrotnie i patrzyliśmy na te działki i była taka jedna, że no nawet latem po prostu tam było pełno wody. To było 7 aż hektarów. Chyba już wspominaliśmy w tym, tak wspominaliśmy. I obok nas tak samo, Marcin mówi, bo nie słychać go, bo traktor jest daleko. Obok nas też jest działeczka. W części jest ok, ale niestety, tak jak wspominam, jesteśmy troszeczkę na górce, więc działka sąsiadująca z górki, no też jej zalewa, też ją cieknie i tam to już jest koszmar. Tam jest strasznie mokro i nie wiem nawet, no jakby ją można było osuszyć. Więc no sprawdzajcie, bo możecie latem pojechać i delektować się słońcem, ptaszkami i zielenią, a później możecie mieć duży problem. Pracy za nami. W tym momencie dajemy taką mieszankę różnego. To jest miks tutaj bazaltu czy żwiru. Na to pójdzie rura, a później taki drenażowy weźmiemy bardziej ten żwir. Taki, który no po prostu nie będzie tak za bardzo oblepiał tej rury i pozwoli tej wodzie właśnie się gromadzić w tym drenażu. Teraz. To jest podsypka, tak. Ale już wiecie, no żwirowata, więc twarda. No to wiadomo, że teraz tego nie widać, no bo do wody to sypaliśmy, ale na sezon jak to wyschnie i już osiądzie i się skompaktuje, to później nie będzie takiego i ciapy. Zresztą no mówię, tu jest pełno wody, a tak. Ze żwirem idziemy dotąd. Także... Tak, to jeszcze jest no dużo tutaj. Będziemy mieli własne skrzyżowanie. Skrzyżowanie. No dobra, tutaj myślę, że tutaj 2 albo 3 wywroty pójdą znowu. Rany, ile to jest tego żywiru? Bardzo dużo, bardzo. No. Ale ładnie to będzie wyglądało, co nie jest takim zjazdem. No jeszcze tutaj po bokach damy te większe kamienie, te ozdobne, co wzięliśmy wtedy do ogrodu. I to przynajmniej jakoś tak ładnie, jakąś taką linię wyznaczy. Powiem Ci, że nawet to wyszło nieźle. Tylko mówię teraz jeszcze tą rurę drenażką. A to już wiesz co, już nie dzisiaj, już jest teraz tak zimno, już wystarczająco się narobiłeś. Ale można ją namoczyć. W tej zimnej wodzie? Myślisz, że będzie zła? Nie wiem. Pozew zrobi. Nie chcę iść za tobą. Nie. Ej, tasiemcu. To co, czujesz, że to będą? Będą chocki, klocki. No i patrz. I wróciło. No i co? I guzik, a nie robota. Żwiru, cholera. No wiem, dlatego mówię ci, że nie teraz. Będzie cały mokry i zły zaraz. No i co, uparciuchu? Dreny jak będziemy robić tam na górze, na polach, to chyba weźmiemy kopareczkę od Mireczka, ponieważ jest ona lżejsza i na szynach. Natomiast tę koparkę, którą mamy, no dużo pracy nam robi, dużo spraw załatwia. Widzicie, no w traktorze takie dostawki fajne są. O, tutaj jest pan traktorzysta nadworny, tutaj ucieka, wypowiedz się trochę. A kuku. A kuku. No koparka no daje radę, prawda? Tylko że teraz przy naszym miękkim terenie, no to troszeczkę no wygniata nam tą glebę. No jest jak jest, bo tak jak powiedzieliśmy, to nie moment, żeby to kopać, ale chcemy ratować te ich wybiegi u kóz, bo tam jest tragedia. Generalnie te pola są po prostu zalewane i przez to, co się dzieje, taką zalewajkę mamy gdzieś do maja,
kwietnia, maja. Maj, tak. I wiecie, tam nic nie rośnie, bo jest zalane, po prostu zgnowisko się robi, a później następuje susza. No, W drugą stronę, więc stwierdziliśmy, no to przynajmniej się sezon tam szybciej zacznie i tyle. dokładnie. A co masz w kieszeniach? Jajca. I Nie co? dam. Dawaj jajca. Dużo I masz jajców. koszyczkę. Ale Dużo masz jaja. jajców. O! Jedno mi wypadło, jestem strasznie na siebie zły. Nie lubię jajca, bo to moje skarby. No to dostaniesz mniej na śniadanie. Ty dostaniesz mniej. Nie, ty. Mi wypadło, twoja strata. Taki układ. Taki układ. Dobra, lecimy. Wiem, no nie widzę stąd. Nowe zastosowanie płyt. Nie będziemy tutaj żadnej dyskoteki uprawiać, Albo ani będziemy. DJ-ować. Ale będziemy. Nie. Tak. Ja chcę tańczyć. Dobrze, Marcin tańczy i opowie wam, co robimy. Tylko niech się najpierw uczeszę. No, słuchamy. Dobrze? Tak, cacy, no. Wyglądam cacy? Cacy, cacy, racy, cacy, no. Tylko tyle? Myślałem, że coś będziesz bardziej oryginalna. Idzie ona we mnie rzuca płytami Opowiadaj, CD. opowiadaj. No straszymy jastrzębie i to chyba wszystko. Kilka tygodni temu wspominaliśmy wam, że mamy problem z jastrzębiami i no kilka niestety kurek zostało zaatakowane i co róż, szczerze mówiąc, jak jesteśmy w domu, rozglądamy się, przeglądamy przez okno, czy wszystko jest w porządku. No i dzisiaj oczywiście znowuż był nalot, więc zakupiliśmy takie na Oliksie, bo my już nie mieliśmy, no bo wiecie, no to trochę już taka historia w tych czasach jest. Nie mieliśmy płyt, więc szybciutko OLX i coś tam Marcin wykaraskał 100 takich płytek i zrobimy tutaj taką małą imprezownię. Będzie świecąco, odbłyskowo. O, Myślisz, idzie. że nikt nie widzi? Idzie, Myślisz, że idzie. nie widzi? No i po co tu No przylazłeś? bo te nożyczki, nic nie robisz, tylko cały czas gadasz, wszystko ja kup muszę robić. sobie swoje. I mamy nadzieję, że ten sposób będzie wystarczająco, żeby właśnie te łakomczuchy z nieba odstraszyć. Rozwieszamy tutaj, będzie troszeczkę utrudnione dla nas, bo widzicie, mamy słupki z ogrodzeniowym 1,60 m i no niestety też do wierzb, do drzew montujemy, no ale troszeczkę ciężar jest i to wszystko siądzie, dlatego no będziemy musieli tutaj jakoś no się przemykać. Będzie trochę utrudnione, no ale czego to się nie robi, żeby ratować swoje kury. Iść po swoje nożyczki, bo zawsze jak ja coś robię, to on przyjdzie i powie daj mi, zawsze przyjdzie i mi się wpierdzieli. No. A później niby, że to jest jego zasługa, no i łasi. No oddaj. Dawaj, pierdzielu. No a sznurek? Ja cię z tym sznurkiem zabiję, no. Nie szkodzi. Będziesz rozplątywać go. Kada, nie widzisz, że jest coraz lepiej? Guzik. Były 2 takie, już jest 1. Aj, Ty guzik. jesteś jakaś zestresowana Guzik. dzisiaj, chyba patrząc na mnie się zestresowałaś. Guzik, prawda? Czekaj, bo tutaj muszę iść, nie w tą stronę. Nie idziemy do góry? A gdzie ty się patrzysz, pani kamero? Ale podwójnie robisz? Czemu ty mi się... No bo nożyczek Idź potrzebuję. po nożyczki do domu, moje to A nie są. możesz sobie naciąć tych sznurków? Idę po nożyczki. No, ale co to mi tu tutaj właściwie zrobiłaś właściwie? Skończyliśmy, chyba zajęło nam to no z 2 godziny, wydaje mi się, że lekko. Całe, nie wiem czy jesteście w stanie to zobaczyć. Chyba tak, jak dyskoteka nasza wygląda, taka szmira trochę, cyganeria podoba. mała. Jak nie lubimy kiczu, to tutaj nam się Tak, podoba. I ale- podobały nam się, pamiętasz, strasznie te wiatraczki, tylko to wszystko się ale szybko to rozpadło. szybko się rozpadało. Całe jedno i drugie pole kurkom tutaj właśnie udało nam się 100 dyskami obwiesić, Tak. gdzie nie, gdzie widzicie jest podwójnie, żeby była różna, no nie wiem, no Żeby różnie to wyglądało, a jeszcze masa jest refleksów na ziemi. tak. To fajnie wszystko wygląda, tak się mieni. Jak ja bym był jaszczębiem, kompletnie spanikował. Notabene jastrzębi, my tutaj wiązaliśmy właśnie te dyski i 2 latały tam dalej troszeczkę na polu, słyszeliśmy. One były zdenerwowane, bo były głodne, a my tutaj robiliśmy robotę. No. No. To co, chyba je trzeba było tam jeszcze Trzymamy. pokazać, jak tego jest dużo. Proszę?
Tam jeszcze pokazać. O, i podejdziemy do Leghornów. O, dobrze, to chodź do Leghornów. A to podejdziemy. idziemy dookoła, czy tędy? Tędy, Damy radę? Trzeba się teraz trochę poschylać. Znowu się wydupcza i wszyscy będą się śmiali. To fajne O. świetnie. My tym naszym gamoniom otwieramy, jak widzicie, jak jest słoneczko, tak żeby się troszkę hartowały. Lampa grzewcza jest wyłączana w nocy, czyli jak jest najzimniej, od godziny 12 do godziny 5 rano i tylko ten plate, czyli ta taka deska grzewcza jest jeszcze włączona, ale ja już się kuszę, żeby ją też wyłączać. No będziemy je hartować, bo gdzieś za miesiąc czasu myślimy, żeby może tam włożyć do środka, bo to nie wiem jak to będzie przez kontakty widać. Za miesiąc czasu już chcemy je do kur dopuścić. Zostało nam 4 koguty, więc 3 idą na ubój. No widać koguty. Widać koguty no i zostawiamy sobie jakiegoś szczęściarza, tak jak w Squid Game. Ostatni Przestań. wygrywa. Poczekaj, ja może tutaj przez siatkę w ten sposób. O. Tak, teraz lepiej, bo siatka ostrość gubiła. One mają już ponad 2 miesiące i chcemy je na 3. miesiąc już wypuścić. I z takich ciekawostek, one cały czas dłużej karmię na paszy 2 niż myślałem. Znaczy 2. miesiąc, no to wiecie, to 1. miesiąc jest jakby zwyczajna pasza i 2. miesiąc się przechodzi na 2 tą paszę, więc one są dopiero na miesiąc na tej paszy, ale od miesiąca czasu już podaję po troszku, zwiększając dawkę w czasie paszy, którą będą miały kury nioski. Także jakbyście zobaczyli, może to jeszcze nagramy w jakimś razie, jak one się rano rzucają, właśnie tam na tą tacę im podaję tą paszę taką mokrą, napęczniałą i typowo dla niosek. Bo chcę, żeby się właśnie przyzwyczajały w międzyczasie, no bo jak już wyjdą na zewnątrz, w ogóle nie będą karmione z worków. Tak, Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pomieszczenia, no ja jestem bardzo. No powiem wam, że ja już nie wiem od jakiego czasu, ale ono jest już chyba 3. raz, non stop jest pełne i za chwilę wejdą tutaj perliczki i może kolega zechce, żebyśmy mu odchowali kilka sztuk. Później zaraz po perliczkach wkładamy tu broilery 3 razy i znowuż kupimy jakieś jaja, jakiś tam kurek, może tym razem ros, albo jakichś tam innych, nie wiem jeszcze, lęgowe i żeby znowuż z 10-15 niosek nam doszło do stada. Chcemy spróbować zrobić coś takiego, że już mamy czubatki, już mamy zielononóżki, mamy teraz leghorny, za chwilę tam mamy tego wołoszkę i za chwilę będą rosy i tam chyba kogut jest ros, tam jest chyba i 2 czy 3 może jeszcze rosy, ale będą nowe rosy i z naszych jajek będziemy znowuż wylęgać następne. I żeby mieć bardzo duży miks kurek, czyli nieśność na przykład leghorna, gdzieś tam z wytrzymałością powiedzmy zielononóżki, może trochę rosy, że może te kury będą zdrowsze i bardziej wytrzymałe. Wiele osób o tym mówi i wy też piszecie w komentarzach i my zauważamy również, że no, miksy są zdrowsze. O, déjà vu właśnie. Co masz? Déjà vu. Dlaczego? Że już to robiłem. Miejmy nadzieję, że to déjà vu ostatni raz jest. Ale zobaczysz, jak woda pójdzie sobie. Ależ to trzyma, rano. Trzyma, co? Widzicie jaka jest różnica? Żwira, żwir, co nie? Tak, tak. Musi być drenarski, bo taki zwyczajny pod drogę
On ma inną zadanie, on ma zadanie właśnie się zbić i utwardzić. Ale to jest glina, czy tak, to już jest. All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Oh. Chyba nie starczy jedna przyczepa, co? Nie, i to 2 tony, no my mówimy 2 tony zawsze, bo nasza... No mówiliśmy, tak, no udźwigu ma. Taki ma udźwig, ale czy jest to 2 tony, czy mniej, czy więcej, nie wiemy. To dla osób zainteresowanych kamień drenażowy jest droższy 2 razy od takiego drogowego. Tak, nawet więcej ja się nie kochanie, dziwię, bo więcej niż 2 razy. Bardzo więcej. Ja za to zapłaciłam 160, prawie 170 zł, a za tamto 70, a nie, dobrze, no tak, a przepraszam, 2 razy. Bo, no ja rozumiem, bo on jest przesiany, tu nie ma tych drobinek, każdy jest jednakowy, więc taki fajny jest żwir, tak, no. Ale do drenażu, bo on też na drogę się nie nada, bo on się będzie rozjeżdżał. Dobra. No dobra. To lecimy dalej, co? Chyba dzisiaj możemy ogłosić zakończenie jednego etapu tego wjazdu. To będzie ostatnia wywrotka i uda nam się właśnie zasypać ten podjazd, który tutaj właśnie Marcin jeszcze szufluje. Ile w końcu na to poszło, kochanie? 8 albo 9. Na samo to. A nie, no na tamten zjazd i tu 8 czy 9 przyczep. Aha. Na to. Później na sam końcu. Na tamto, czekaj, na tamto 3. A na to 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 8 przyczep. 8. Na sam końcu postaramy się podliczyć, ile to nas wszystko kosztowało, więc też Wam powiemy, ile było po prostu wywrotek w ostatecznym rachunku, ile poszło nam metrów rury drenarskiej, nie licząc oczywiście naszej roboty. I my mamy tyle dobrze, że wiecie, tak jak mówiliśmy, my tu mamy masę kopalni dookoła, więc no współczujemy tym, co ich nie mają. Po prostu u nas bazaltu jest cała masa, no i dzięki temu te koszty są jakieś takie w miarę sensowne. Ale się to wszystko zrobiło, tak. Wiem, no będziemy musieli chyba coś tutaj ponaprawiać trochę. Rozjeżdżone jest, no i trochę nawiezione też tego. Dobra, będzie zadowolona. Przyjdzie deszcz, wszystko zmyje. Mirek przywiózł nam koparkę. I po co nam przywiózł koparkę? Możecie się zastanawiać, jak sami mamy koparkę w traktorze. Tak, jest to trochę nielogiczne, ale już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ w momencie tutaj, gdzie robimy drenaż, powoli zbliżam się do Marcina, jest bardzo mokro, a nasz traktor no, jest dość ciężki. Wiemy, tutaj po jednorazowym przejechaniu zostawiamy no, sznyty no, dość głębokie, a teraz gdzie idę, w tym momencie, gdzie akurat przychodzę i z Wami rozmawiam, to nie jest jeszcze tak źle, ale tak jak tłumaczę, wzięliśmy od niego, koparka jest skrętna, jest karuzela, jest to niesamowita wygoda pracy i też szybkość. Natomiast na traktorze, wiecie, Marcin musi przechodzić, schodzić, albo 2 osoby musimy często działać, a tutaj jest wygoda pracy i szybkość. A ja w tym momencie Wam unaoczniam,
jak mokro po prostu mamy, jak mamy podmyte te wszystkie łąki i dlaczego jesteśmy zmuszeni robić w tym momencie drenaż. Już teraz jak idę, widzicie, tutaj wszędzie jest mokro. Co niektórzy z Was się pytają, dlaczego mam taką piękną i rumianą cerę, i muszę to powiedzieć, że w większym, w części jest to zasługa oczywiście moich kremów, a w drugiej części pracy fizycznej, którą teraz wykonuję. Już Wam mówię, co ja teraz robię. Moment, bo się zasapałam jak parowóz. Oto recepta na długowieczność i na to, żeby być zawsze piękną i młodą. Tadam! Tak, nie chodzi mi o bazalt, tylko oczywiście o zasypywanie tutaj drenażu. Marcin w oddali w tym momencie kopie dalej, a mi pozostała no niestety ta czynność. Spieszymy się z tego względu, że pogoda jest taka, no widać, chyba się kwasi, a musi być to zasypane, bo inaczej wszystko nam się tutaj piachem i tą gliną, ziemią zasypie i będzie robota na marne. Więc kontynuacja drenażu. W tym momencie tutaj jest typowo kamień drenarski. Jest to 16×22 bazalt. Tutaj daliśmy na wyrównanie, na tą drogę już na górze, to jest 0,31 taka mieszanka. A sam rów mniej więcej Marcin kopie, tak bym powiedziała, na całą łyżkę. Jest to głębokość, bym powiedziała, około 25, chyba 30 cm. Na spód właśnie dajemy najpierw ten bazalt, później idzie rura drenarska, bazalt, no ten kamień, i później na górę tak samo idzie kolejna warstwa drenażu. Przepraszam, język mi się plącze, jestem zmachana i zziajana. Jeszcze raz powtórzę. Idzie 16×22 kamień bazaltowy drenażowy na spód, na to rura i później znowu taki przekładaniec, bo wiem, że co niektórzy się pytali i byli ciekawi, jak my to robimy. Właśnie dlatego to tak może szczegółowo tłumaczę. Trzymamy kciuki, że to zadziała. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends.
feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. Kolejny dzień i pierwszy, i w sumie poranek jak zaczynamy, to zawsze po śniadaniu, po obchodzie jeszcze nadrabiamy komentarze i tutaj pierwszy z góry 57 właśnie, minut temu dodany. tak, pierwszy z góry jest napisane: ja lubię was słuchać, jesteście jak rosa poranna, świeży i niepowtarzalni, więc teraz siebie pokażemy wam, jacy my jesteśmy Po świeży przerzuceniu i 20 ton niepowtarzalni. żwiru. Taran! Jesteśmy kompletnie zrypani. Ja już którąś noc śnię o przerzucaniu żwiru. Klaudia też przerzuca żwir. I jeszcze mamy do przerzucenia, zgadnijcie, więcej żwiru. Ten drenaż jest jakiś koszmarny. Ogromną ilość. Marcin 20 ton autentycznie przerzuciliśmy już i to nie ma końca. My boimy się, że będzie jeszcze około 10-12. Znaczy 20 ton, ale ręcznie. Ręcznie, tak. Ręcznie. Przyjeżdżamy przyczepą, z przyczepy ściągamy na taczki i walimy tam 100 metrów na nóżkach kuźwa z tym żwirem. Pomaga nam sąsiad. Właśnie to jest fajna rzecz na wsi, że takiej wymany. Myśmy kiedyś mu pomogli. Marcin Wieniec, tak? To się tak, nazywa Wieniec im pomagałem robić. A, Tam tak, jeszcze, na stodole. tak, jakieś inne rzeczy. A oni powiedzieli, a to damy wam w dniówkach. Super. Super. 2 lata minęły, albo rok, już nie pamiętam ile czasu. Odbieramy. Puk, odbieram dług. Ale Także dzięki Dawid, dzięki Kasia, że Dziękuję. udostępniłaś nam męża. Tak, ale Pewnie powiem, też mu się żwir zaczyna śnić po nocach. zobaczymy, czy dzisiaj przyjdzie, bo wczoraj ja już sama zaczęłam przerzucać, zanim on przyszedł, to już tonę sama wytaczkowałam. Powiem wam, że jest to straszna robota. Koszmar. Straszna robota, koszmar, jest tam mokro. No Na początku widzieliście ujęcie, jak Klaudia pokazywała siebie. O, kto chce być taki piękny i młody jak ja, to wiesz. To tak gębą ty nie w błoto. ty nie widziałeś tego, to nie powiedziałam, że to krem, tylko że właśnie za Błoto. sługa Aha, fitnessu, przerzucania właśnie żwiru. Już tak nie myślę. Wszystko boli. No na Ojej. 50 lat jednak to jest dużo. Ale zrobimy i woda pięknie spływa. Kurczę, pola, ja przeszedłem się dzisiaj przez te pole i już Klaudia jest lepiej. Dalej jest mokre, ono pewnie potrzebuje, wiesz, 2 tygodni, żeby dojść, ale woda nowa już na nie nie idzie. A ta ilość, co wam spływa, tam mamy strumyczek. Ja myślę, że weźmiemy kamerę i pokażemy normalnie ciurkiem, cały czas siurkiem napierdziela woda. Ja pokazałam wczoraj, pokazałaś, tak, a no. zobaczymy, czy dzisiaj. To samo, to się nie kończy. Aha. I takiej ilości właśnie jak zobaczycie, non-stop waliły nam na pola. No, trzeba to było zrobić. Amber, przydałabyś To się taki raz w mały życiu do przerywnik, ciągnięcia taczki. bo nie zawsze jesteśmy tacy piękni. Widzicie teraz, jak to jest samego rana. Ale wcale Ilonka nie napisała, że jesteśmy piękni, więc... Aha, świezi. Świeżi. To też nie. Tym bardziej. Dzięki Ilonka za miłe Ojej, słowa. dziękujemy. Cieszymy się, że dobrze się przy nas bawisz i bawicie. No i co? I do zobaczenia w dalszej części. My też się uśmialiśmy. Też się Dobra, kończymy jeszcze kawusie i lecimy do taczkowania. No, cześć, Pa. Pa. Amberku, powiedz papa. Papa. Amber, no tutaj. Co by Amberowi powiedzieć, żeby ona Amberek, papa nie pokaże? Papa nie pokażesz? Ona teraz się z panciem Ona teraz miźga. się tula. A to dlaczego nie mdlejesz? Tato, jeszcze mi zostały 3 dni nie mycia i zemdleję. Myj się, tato. Dawaj.